A więc jakie są najlepsze tanie mikrofony do nagrywania dźwięku w telefonie? W kolejnych kilku minutach dowiesz się, jak uzyskać lepszej jakości dźwięk nagrywając filmy telefonem z Androidem lub iPhone'em. Pokażę także sposoby na uzyskanie lepszego dźwięku, jeżeli chcecie z kimś przeprowadzić wywiad. Zacznę od najtańszego mikrofonu krawatowego, czyli Boya BY-M1, który kosztuje około 80 zł. Plusem tego mikrofonu jest bardzo długi, 6-metrowy kabel zakończony wtykiem 3,5 cala. W niektórych przypadkach może być jednak za długi i będzie się plątał, ale może jest to coś, czego akurat ktoś potrzebuje. Mikrofon daje całkiem dobrej jakości dźwięk, a dzięki długiemu przewodowi możecie uzyskać lepszej jakości dźwięk, jeżeli chcecie ustawić telefon w większej odległości od siebie, co jest ważne, gdy nagrywacie coś w szerszym kadrze. Mikrofon należy przypiąć na ubraniu za pomocą klipsa. Najlepiej umieścić go blisko ust i skierować go w stronę ust. Wtedy wasz dźwięk będzie najlepszy. Boya BY-M1 świetnie sprawdzi się w domowym studiu, gdzie nie trzeba się przejmować plączącym się przewodem. Jednak nie jest to najlepsze rozwiązanie dla osób, które vlogują, bo długi kabel może skutecznie utrudnić swobodne poruszanie się. Boya BY-M1 to mikrofon, który nadaje się też do aparatu, dzięki baterii, którą ma w środku i wystarczy przesunąć przełącznik, aby wykorzystać go do nagrywania dźwięku w aparacie. Jeżeli chcielibyście przeprowadzić wywiad z kimś, możecie rozważyć zakup mikrofonu Boya BY-M1DM, który posiada 2 przewody i 2 mikrofony. A teraz posłuchajcie, jak ten mikrofon brzmi. A teraz chciałem Wam pokazać, jak mnie słychać przez wbudowany mikrofon w telefonie, tak żebyście mieli porównanie, jak będzie brzmiał ten dźwięk z dźwiękiem, które zbierają mikrofony, które za chwilę Wam pokażę. W tym momencie mówię do Was przez mikrofon Boya BY-M1. Jest to mikrofon krawatowy, przewodowy o długości kabla 6 metrów. Możecie go z powodzeniem wykorzystywać w swoim domowym studio. Niestety nie polecam go dla osób, które vlogują, ponieważ kabel może się plątać i utrudnia to mocno nagrywanie filmów. Jednak dużym atutem jest to, że dzięki długiemu przewodowi możecie sobie odpowiednio szeroki kadr ustawić. Wystarczy, że ukryjecie tylko ten przewód, tak żeby nie był widoczny w kadrze. Ogólnie polecam, za 80 zł daje on naprawdę niesamowicie dobrej jakości dźwięk. Jeśli chcielibyście zainwestować w lepszy mikrofon krawatowy z krótszym kablem, polecam Rode Smart Lav Plus, który ma kabel o długości 1,2 metra. Rode Smart Lav kosztuje około 250 zł i daje lepszej jakości dźwięk niż wcześniej wymieniona Boya. Kolejną moją rekomendacją są mikrofony typu shotgun. Mikrofony tego typu zbierają dźwięk z tej strony, w którą jest skierowany, eliminując przy tym dźwięki tła. Im bliżej go ustawicie siebie, tym lepiej będzie zbierał dźwięk. Bardzo dobrym stosunkiem ceny do jakości cechuje się mikrofon Boya BY-MM1, który kosztuje około 120 zł. Jest to dobra propozycja, jeśli potrzebujecie mikrofonu bez zbędnych kabli. Jeśli chcielibyście oprócz siebie nagrywać także dźwięk otoczenia, ale jednak, żeby to Was było lepiej słychać. Także ten mikrofon lepiej sprawdzi się do vlogowania niż przewodowy mikrofon krawatowy. W zestawie z mikrofonem dostaniecie uchwyt z mocowaniem na zimną stopkę, osłonę przeciwwietrzną Dead Cat oraz 2 kable. Jeden do połączenia mikrofonu z telefonem, a drugi do połączenia mikrofonu z aparatem. Także dzięki temu zestawowi nie musicie kupować żadnych dodatkowych przejściówek, aby połączyć ten mikrofon z telefonem. W studio możecie w bardzo prosty i tani sposób polepszyć jakość tego mikrofonu, wykorzystując go na boomie statywowym. Film, jak to zrobić, znajdziecie w prawym rogu. Jest to bardzo skuteczny sposób, aby polepszyć jakość dźwięku z takiego mikrofonu. W tym sposobie chodzi o to, aby mikrofon nie był umieszczony na telefonie, ale żeby go maksymalnie przybliżyć, wykorzystując kabel przedłużający i dodatkowy statyw. Możecie także rozważać trochę droższy i trochę lepszy mikrofon, jakim jest Rode Videomicro. Kosztuje on około 220 zł, ale różnica w jakości w porównaniu z Boyą nie jest duża, a dodatkowo musielibyście dokupić osobno przejściówkę do podłączenia Videomicro do telefonu, bo nie ma jej w zestawie. Oba mikrofony są bardzo dobrze wykonane. Mają metalową konstrukcję, jednak
Rode wydaje się solidniejszy i ma lepszy uchwyt tłumiący drgania. Jednak na który mikrofon byście się nie zdecydowali w tym przedziale cenowym, mikrofony będą świetnie się sprawdzały. Teraz posłuchajcie, jak brzmi nagranie z telefonu ustawionego w odległości około 1 metra ode mnie. Na początku posłuchajcie, jak brzmi mikrofon Boya BY-M1 podpięty do telefonu. W tym momencie mówię do mikrofonu Boya BY-MM1. Jest to mikrofon typu shotgun, oddalony ode mnie o około 1 metr. Mikrofon ten będzie świetnie zbierał, jeżeli będziecie używali go w takiej odległości lub mniejszej, ponieważ im bliżej źródła dźwięku, tym ten mikrofon będzie lepiej zbierał. Niestety, jeżeli chcielibyście spacerować po kadrze, jeżeli chcielibyście coś pokazywać, to ten mikrofon będzie coraz słabiej zbierał dźwięk i nie jest to najlepsza propozycja, jeżeli w taki sposób chcielibyście go wykorzystywać. Niemniej jednak mikrofon oferuje dużo czystszy i lepszy jakościowo dźwięk niż mikrofon wbudowany w telefon. A teraz posłuchajcie, jak brzmi mikrofon Rode Video Micro podpięty do telefonu. W tym momencie mówię do Was przez mikrofon Rode Video Micro. Jest to mikrofon typu shotgun i bardzo dobrą odległością dla tego mikrofonu jest około 1 metra do 1 metra, ponieważ im bliżej ust, tym lepiej będzie ten mikrofon zbierał. Oczywiście w miarę jak będę się oddalał, ten głos będzie dużo cichszy, także nie jest to mikrofon dobry, jeżeli chcecie gdzieś postawić sobie telefon i mówić do niego, ponieważ wraz ze wzrostem odległości będzie też spadała jakość tego dźwięku. Jeżeli chcielibyście oddalić telefon od siebie i nagrać coś w szerszym kadrze, możecie wykorzystać sposób, o którym wcześniej mówiłem. Potrzebujecie kabla przedłużającego, jak ten Rode VC1, który ma 3 metry długości, a sam mikrofon umieszczony jest poza kadrem na boomie mikrofonowym nade mną. Do nagrywania dźwięku w telefonie możecie także wykorzystać bezprzewodowy mikrofon krawatowy Rode Wireless Go. Jest to koszt około 800 zł, ale daje on najwięcej swobody. W zestawie otrzymacie jeden nadajnik i jeden odbiornik. Dodatkowo otrzymacie kabel do podpięcia odbiornika do aparatu. Adapter pozwalający podpiąć do telefonu, czyli kabel TRS do TRRS, musicie dokupić niestety osobno. Możecie wykorzystać na przykład adapter Rode SC4 lub kabel Rode SC7. Linki do wszystkich akcesoriów znajdziecie w opisie pod filmem. Ogromnym plusem tego zestawu jest bezprzewodowość i dobrej jakości wbudowany mikrofon. Także ten zestaw prosto z pudełka bardzo dobrze się sprawdza do nagrywania dźwięku. W tym momencie słyszycie mnie przez zestaw Rode Wireless Go. Są to bezprzewodowe mikrofony krawatowe. Ja bardzo lubię ten zestaw, ponieważ mogę go używać zarówno w studio, jak i w terenie vlogując. Zbiera bardzo dobrej jakości dźwięk, pozwala mi wypowiadać się nawet w bardzo głośnych miejscach, także mogę swobodnie poruszać się po całym kadrze i nie ma problemu z tym, żebym był gorzej słyszany. Także bardzo gorąco polecam ten zestaw. Będziecie bardzo zadowoleni. Można za jego pomocą nagrywać w naprawdę głośnych miejscach i być świetnie słyszalnym. Za chwilę zobaczycie nagranie Rode Wireless Go z aparatu, ale z telefonem ten zestaw również dobrze się sprawdza. Na scenie jakąś godzinę temu zakończyła się część pierwsza, gdzie użyto techniki holograficznej i pierwszy raz fotografowaliśmy takie zlecenie. Zwróćcie szczególną uwagę na to, że daje on dobrej jakości dźwięk, nawet jeśli otoczenie nie jest ciche oraz wtedy, gdy jestem w większej odległości od aparatu. Plusem tego zestawu jest to, że jest mały i bardzo poręczny. Nadajnik mogę nosić nawet cały dzień przypięty do ubrania i w niczym nie przeszkadza. W każdym momencie nagrywania mogę ustawić telefon czy aparat i odejść, żeby coś pokazać, a dźwięk nadal jest tak dobry, jak gdybym stał bardzo blisko. Gdybyście chcieli usłyszeć więcej na temat tego zestawu Rode Wireless Go, to zapraszam do mojego filmu na kanale, w którym przedstawiam moją opinię i sposoby, jak ja wykorzystuję ten zestaw. Linka znajdziecie w górnym rogu ekranu oraz w opisie pod filmem. Dodatkowo można polepszyć jakość tego zestawu i wpiąć do nadajnika lepszej jakości mikrofon ze złączem mini jack 3,5 cala. Może to być przykładowo shotgun Boya BY-MM1 lub
jakikolwiek inny mikrofon krawatowy. Wpina się go w nadajnik i dzięki czemu możecie wykorzystywać lepszej jakości mikrofon niż ten wbudowany w nadajnik. Niestety do odbiornika nie da się dołączyć drugiego nadajnika, na przykład gdybyście chcieli przeprowadzić jakiś wywiad. Ale możecie do nadajnika podpiąć mikrofon, który postawicie pomiędzy osobami, z którymi rozmawiacie i zbieracie dźwięk od kilku osób. Nie jest to idealne rozwiązanie, ale powinno się sprawdzić całkiem dobrze w niektórych sytuacjach. Rode Wireless Go może także posłużyć Wam, aby setup na boomie z mikrofonem Boya BY-MM1 zrobić w wersji bezprzewodowej. A teraz zobaczcie to wideo na temat najlepszych uchwytów do statywu i sposobów, w jaki możecie zamocować mikrofon do telefonu.